Witajcie serdecznie w nowym vlogu. Tak sobie pomyślałam, że wezmę Was do parku dzisiaj. Akurat idę robić zdjęcia mojej figurce. Będzie to kot. Zobaczycie już ją w następnym odcinku, który pokazuje całą tą figurkę. A my szukamy mojego miejsca, które już tak totalnie zarosło. Powiem Wam, no tu już nic nie da się rozpoznać już. Z każdym tygodniem te miejsca wyglądają inaczej. To jest ta część parku, który jest taki totalnie zarośnięty. Jak ja to mówię, że wygląda jak puszczy. Bo co tu upadnie, to w zasadzie jest zostawione. Tylko kroją na kawałki te drzewa, jakieś tam te większe drzewa, które przeszkadzają, żeby przejść, albo żeby sobie tam rozłożyć jakiś kocyk na polance, no to zabierają albo usuwają na bok, ale tak ogólnie no to wszystko jest takie, powiem Wam, dziewite. No i dobra, i teraz pójdziemy sobie w prawo. To jest to słynne drzewko, na którym w zimie są rozwieszone karmiki. Jak widzicie, już nic nie widać, ani nie ma śladu po karmikach, nic. I tutaj jest to drzewo, do którego też będziemy zmierzali, na którym też są karmiki. Akurat jest tu jakiś ślad po karmiku. O, ale zwierząt nie ma, znaczy ptaków. A my zmierzamy do mojej miejscówki. Zaraz, o, tam ją widać w oddali. Już ledwo te drzewa wystają poza obręb tych pokrzyw. Zaraz będę się między tymi pokrzywami przedzierać i odezwę się za chwilę. I jesteśmy na miejscu. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. No, miejsce nie do poznania. Paprocie, jakbyśmy się cofnęli w czasie i zaraz miałyby tu jakieś dinozaury wyskoczyć. Na pewno jakieś są, czyli kleszcze. Dlatego jak zrobię zdjęcie, to się przeglądnę, czy nie mam jakiegoś pasażera na gapę. No a te konary coraz lepiej wyglądają. Z każdym rokiem i z każdym miesiącem to też się zmienia. Zabieram się do roboty. Wyciągam moje rzeczy. No i tak, mamy aparat, podkładka pod nogi. W ogóle polecam to. Jeżeli gdzieś wybieracie się gdziekolwiek na jakąś wycieczkę, taką wiecie, zwykłą, gdzie chcecie się gdzieś przejść i macie ochotę usiąść w jakimkolwiek miejscu, lekutkie to jest, do plecaka się mieści, do tych tylnych kieszonek, bo ona się mieści w tym plecaku. Taki mały plecaczek mam. To się mieści tutaj do środka, do tyłu, albo można gdzieś wsadzić na boku. Tam jest moja figurka. No i zabieram się do robienia zdjęć. Przez chwilę było tu jakieś słoneczko i bardzo ważna rzecz, taki tip, jak chcecie robić zdjęcia. Nigdy nie róbcie zdjęć w pełnym słońcu, a tym bardziej w takiej zieleni, gdyż taka figurka jak ta biało-czarna lub jest tym bardziej biała jakby była, to jeżeli robimy tutaj wśród drzew, na których są liście, to będziemy mieli zieloną figurkę. Już to nie jeden raz przetestowałam. Także najlepiej, jak jest pogoda taka jak teraz, zachmurzenie, żeby to słońce wychodziło za tych chmur, czyli miękkie światło. Nie jestem fotografem, ale mówię Wam to, co mi się sprawdziło. No i najlepiej na takich ciemnych tłach najbardziej. I najlepiej nie bezpośrednio pod drzewami. Chociaż ja tu mam bezpośrednio, ale będę sobie szukać miejsca. Może gdzieś właśnie tutaj, brzydko Wam pokażę paluchem, że gdzieś tu sobie postawię może ją. Albo gdzieś z tamtej strony. O. Dobra. Uciekam. Odezwę się, jak już będę miała zrobione fotki. No i dobra. Foty porobione. Przyatakowana zostałam jakimiś nasionami z drzew, bo wietrznie jest dzisiaj. Mrówki takie czerwone atakują. Komary. Także uciekam stąd.
Mam nadzieję, że mi wyszło całkiem nieźle, bo ciężko jest zrobić czarno-białemu zwierzęciu. Będę uciekać, przez co będę mówić. Ciężko jest zrobić czarno-białemu zwierzęciu jakiekolwiek zdjęcia, bo tak, białe odblaskuje przy słońcu, czarne znowu ginie, więc powiem Wam, to jest ciężka robota. O rany, ale te pokrzywy to już popachy. Lecę filcować kolejne figurki, a z Wami będę się widzieć w kolejnym ujęciu. Może jeszcze przy okazji coś tutaj zobaczę, to Wam pokażę. To jeszcze się odezwę. Uciekam. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. Wcześniej mogliście obserwować mnie w parku, a ja jestem już tutaj przy biurku i chciałam Wam pokazać na tym przykładzie takie fajne niuanse. I chciałam Wam powiedzieć, że następne moje zwierzęta, jakie będziecie widzieć, bo tak, teraz pokażę Wam pewnie na social media właśnie i tutaj też owczarka niemieckiego, a potem będą zwierzęta, które będą po 2 sztuki. Tylko samojedy to była suczka i pies. Nie mogę się wysłowić dokładnie. A następne figurki to będą 2 figurki tego samego zwierzęcia. Potem będą te. I to jest też 2 figurki będą jednego zwierzęcia. Potem będą 2 figurki, ale też 2 suczek, ale różnych. Ale to jest ta sama rasa, więc nie wiem, czy w ogóle będą do rozróżnienia. No jedyne, co ich różni, to długość sierści. I były te psy już u mnie robione, to mogę powiedzieć, to będą maltańczyki. I to będą maltańczyki wykonane drugi raz. Raz zrobiłam je w pełnym włosie. Oj, to lata temu, dosłownie nie wiem, czy nie z 10 lat temu już było. Mam jednego maltańczyka zrobionego takiego w pełnym włosie. Wtedy robiłam go chyba z wiskozy lub z jakiegoś tam innego materiału, a teraz będę robić z wełny alpaki, bo wygląda ona genialnie i jest bardzo, ale to bardzo podobna do włosa sierści maltańczyków. No ale wracam tutaj do tej figurki, tego psa i powiem tak, że zobaczcie, to trochę wygląda tak jak robot. Tu jest głowa bez powiek, a to jest już z powiekami. Zobaczcie, jaka to jest różnica. No różnica totalna, moim zdaniem. Może tutaj zbliżę. O, jest wyraźnie. Nawet nie patrzyłam się, czy było wyraźnie wcześniej, ale już mniejsza z tym. Już nie będę się powtarzać. Zobaczcie. Oczy przed dodaniem wełny i po dodaniu wełny i one są rozjaśniane, te oczy. Tutaj no nie bardzo jest to widoczne. Powiem Wam, że teraz to widać, że ta tęczówka jest jaśniejsza, bo specjalnie ją pomalowałam z drugiej strony, żeby ją rozjaśnić. Więc taki myk, jeżeli chcecie zrobić jaśniejsze oczy, no to można sobie je pomalować z drugiej strony jakąś jaśniejszą farbą i wtedy one się rozjaśnią, bo tak normalnie w sprzedaży są tylko takie brązy ciemne. A dzięki temu mykowi w cudzysłowie można sobie uzyskać jaśniejsze tęczówki. I teraz tak. Z profilu wygląda to tak. I widzicie, już jest tutaj płasko. I za każdym razem, kiedy dodajecie tutaj wełnę na oczy, to zaczyna się to podnosić. Niby zrobiłam tu czoło i na tym etapie, no wydaje się, że jest jakieś czoło, ale wtedy, kiedy dodam tutaj już wełnę, to już zaczyna się wypłaszczać. Tutaj jest bardziej wyprofilowane do góry, a tutaj już niestety straciliśmy to. I cały czas trzeba pilnować, gdzie się wypłaszcza i nie. I największy przyjaciel filtrującego to jest linijka. I cały czas sprawdzać, czy oczy, przez to, że na przykład ja mam tą tendencję do ściskania figurek przy filcowaniu, że ona się deformuje przez to ściskanie moje. I na przykład tutaj sobie trzymam, tutaj dziubię i ona już tutaj przez to ściśnięcie
już tutaj się deformuje, więc cały czas sprawdzam. Tutaj trzeba też ugniatać, żeby się nie rozjeżdżały te oczy. Tak samo jak tutaj możemy sobie trzymać z jednej strony gdzieś tutaj na oku palca i dziubiemy i już ja przesuwam przez to, że jest nacisk na to oko, już go przesuwam. Więc wełna wbrew pozorom jest bardzo plastyczna, więc trzeba cały czas to kontrolować. Specjalnie sobie też tutaj zrobiłam, polecam ten marker, będę się powtarzać dziesiątki razy, ale ten marker jest genialny. To jest znikający marker i po 24 czy 48 godzinach on znika. Więc robimy sobie tutaj środek. Ja cały czas poprawiam ten środek, żeby mniej więcej wiedzieć, jak mi się rozjechały oczy lub nie. I wydaje Wam się na samym początku, że docelowo ma być około 2-3 odległość oczu z jednej strony i z drugiej. Więc mniej więcej tyle mamy. Już zaczynam zbliżać się do pół, więc zaczynam ściskać już te oczy z powrotem i ficować tutaj na bokach, żeby one wróciły do swojej pozycji, bo możemy się zdziwić i po iluś tam minutach, godzinach ficowania okaże się, że już mamy te oczy dalej od siebie o jakieś pół centymetra i to naprawdę robi różnicę w wyglądzie końcowym figurki. Naprawdę 3 mm, pół centymetra naprawdę robi ogromną różnicę. No nic, uciekam. Jeżeli będzie widać coś jeszcze, co dorobię, no to Wam pokażę. Witajcie serdecznie w kolejnej odsłonie. Jak widzicie, głowy są zrobione. Podstawy głów. Niby są takie same, ale nie do końca. Ja widzę różnicę. Nie wiem, czy Wy też widzicie, ale no, nigdy nie będą identyczne. Mimo tego, że no, patrzyłam się i mierzyłam co chwila z centymetrem, biegałam i mierzyłam, to i tak są inne. No są inne. Jestem ciekawa, jak będzie efekt końcowy. Tutaj robię uszy i powiem Wam tak, że no ciężko jest, gdyż no zazwyczaj miałam uszy trójkątne, no a ten pies ma takie, no niby trójkątne, ale one są wiszące, także zrobiłam sobie taki szablonik i bardzo Wam polecam. Aha, i jeżeli się patrzycie na mój paznokieć, no to nie jest to truskawka, tylko oderwałam sobie paznokieć od macierzy. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, dosłownie odgięłam na chwilę i czuję, że mnie piecze. No mam po prostu taki talent i teraz mam kolorowy paznokieć. A wczoraj jeszcze dodatkowo sobie przebiłam na wylot palca igłą. Niestety flicowanie jest bardzo urazowe, więc jeżeli boicie się tych urazów, no to polecam Wam robić cały czas w tych ochraniaczach, ale te ochraniacze niestety mają swój minus, taki, że nie czujecie w palcach niczego albo małe macie czucie, więc polecam Wam jednak niestety narazić się na ten ból. Tego używam zazwyczaj właśnie jak mam uszy i robię te takie ranty, tutaj te brzegi, no to wtedy, no bo to wiadomo, że za chwilę się dziabnę. No już widzicie, jak jest podziabane są te pokrowce na palce. Także tu robię. I jeszcze powiem Wam no taką ciekawostkę, a nawet taką bolączkę przy robieniu uszu, że uszy w przypadku takich małych figurek ciężko się robi, gdyż bardzo trzeba pilnować tej gramatury, bo dosłownie jeden taki kłaczek więcej i się okazuje, że macie już jedno ucho znacznie grubsze od drugiego, co skutkuje tym, że nie może Wam się to zagiąć dobrze i potem odstaje na przykład tak ucho, bo przez to, że jest tak grube, nie chce się zagiąć dostatecznie, więc musi być miękkie i cienkie w tym miejscu, gdzie się zagina. Nie wiem, czy jeszcze się pokaże, ale chyba już nie. Aha, tu mam. To jest mój testowy kręgosłup do figurki siedzącej i zrobiłam sobie coś takiego. Odgapiłam od jednej osoby na Instagramie i zobaczymy, czy mi się to sprawdzi. Jeżeli mi się to sprawdzi, to Wam powiem,
to nie powiem, to po prostu będziecie widzieć, że mi wyszło. Nic. Uciekam. Życzę Wam cudownego dnia. Nie wiem jeszcze dokładnie, kiedy Wam wrzucę, ale niech będą te kolejne dni cudowne. I tak sobie pomyślałam jeszcze jedną rzecz, że zawsze mówię Wam coś takiego, żeby Wam się wszystko udawało. I tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, że powinnam dodać, żeby Wam się wszystko udawało, co służy dobru. Bo przecież może ktoś trafi, ale mam nadzieję, że jednak nie oglądają mnie takie osoby, że ktoś będzie chciał zrobić coś nikczemnego, więc nie chciałabym, żeby mu się to udało, więc wszystko co dobre, żeby Wam się udawało. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki w górę, za które serdecznie dziękuję, za oglądanie moich filmów do końca i do zobaczenia w kolejnym fascynującym wideo o filcowaniu.